Witamy serdecznie po raz kolejny. Witam Ciebie, Piotrze. Dzień dobry, wieczór. Dzisiaj sobie troszeczkę o promieniowaniu porozmawiamy i niekoniecznie o Czarnobylu, ale o innych zdarzeniach, gdzie w tym roku przypada rocznica. Ale zanim naturalnie do tego tematu dojdziemy, to ja oczywiście tradycyjnie zachęcam, żeby odwiedzić kanał Piotra UFO Historie i ten mniejszy, czyli UFO History Little. Tam dużo ciekawych rzeczy się dzieje, warto zaglądać. Tam ja występuję i Piotr u mnie występuje. Także zachęcamy i pozdrawiamy wszystkich, co nas wspierają i co nas nie wspierają, ale co naszymi sympatykami. Ale zanim do tego tematu promieniowania przejdziemy, ja jeszcze tylko pozwolę sobie zareklamować sponsora dzisiejszego programu. Jest nim firma Brook. Bardzo fajne perfumy wydała. Perfumy takie inspirowane eleganckim aromatem tych suszonych liści. Taki głęboki, ciepły zapach przypominający tytoń i wanilię. Oczywiście ten produkt nie zawiera ani tytonu, ani nikotyny, ale zachęcam, bo wiem, że wielu z Was już go nabyło. Bardzo ciekawy produkt, bardzo go sobie chwalą. Fajna woda toaletowa. Wejdźcie na stronę brockshop.pl, tutaj zostawiłem też adres i w zakładce upominki na pewno znajdziecie. Natomiast jeśli ktoś chciałby bezpośrednio, to zachęcam, żeby zadzwonił pod ten numer 570 814 076. Zachęcam, bo to jest naprawdę fajna pamiątka i fajne takie perfumy dla prawdziwych dżentelmenów. Nie wiem, czy chronią przed promieniowaniem, czy przed promieniowaniem nie chronią, ale na pewno warto je nabyć, moi drodzy. A teraz przejdźmy, Piotrze, do właśnie dwóch ciekawych kobiet, które kiedyś tam swego czasu zostały napromieniowane przez UFO, bo mamy obecnie rok 2025 i mija, powiedziałbym, kolejna rocznica takiego przypadku dwóch pań, Cash i Landrum. Dlaczego ten przypadek jest taki wyjątkowy? Pod kilkoma względami. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o to, co się stało ze świadkami, czyli zostały one lekko napromieniowane prawdopodobnie, co miało jednak pewne daleko idące skutki zdrowotne dla jednej z nich. Druga sprawa jest taka, że no nie dało się wielu rzeczom zaprzeczyć. Także temu, że amerykańskie wojsko bądź też prywatni kontrahenci mogą wiedzieć coś na temat zjawiska UFO, ale to trzeba wiedzieć jedno. W tym przypadku UFO, które się pojawiło, mogło mieć pochodzenie absolutnie ziemskie. Ziemskie i niebezpieczne, z tego powodu, że kiedy one zbliżyły się do tego obiektu, no to okazało się, że on emituje nie tylko dziwne dźwięki i wysoką temperaturę, ale prawdopodobnie emituje coś jeszcze, co bardzo szybko wywołało u nich określone konsekwencje zdrowotne. Te panie zostały napromieniowane, one się czuły w sumie źle zaraz od końca spotkania z tym dziwnym obiektem. To wszystko stało się zupełnym przypadkiem. Druga sprawa, jeżeli chodzi o wyjątkowość, to poszukiwanie prawdy na ten temat i poszukiwanie zadośćuczynienia, bo jednak no, to, co im się przydarzyło, było na tyle nietypowe, iż wstępnie one po prostu początkowo bały się o tym mówić. Natomiast prawda jest taka, że koszty leczenia długotrwałe zmusiły je do poszukiwania no, nie tylko właśnie zadośćuczynienia, ale też prawdy o tym, co się wydarzyło. Inna sprawa jest taka, jak wiele osób mogło paść ofiarą czegoś podobnego. To był rok 1980. My dopiero współcześnie i to tak w sposób bardzo nieśmiały słyszymy niekiedy o wydarzeniach z udziałem UFO, w czasie których miało dojść do no, szeroko rozumianego uszkodzenia ciała u świadków. I to miało bardzo różne formy. Tylko że przypadek Cash Landrum pokazuje nam, że to wcale nie musieli być kosmici. To mogły być maszyny zupełnie ziemskie i to takie, które były w posiadaniu Amerykanów tak naprawdę no co najmniej 45 lat temu. A co z tymi maszynami, które są w posiadaniu ich obecnie? Czy to, co się stało pani Cash i pani Landrum, działo się też z innymi? Skoro one zostały w ten sposób uszkodzone, że tak powiem, no to co z osobami, które pracowały przy takim pojeździe albo które go obsługiwały, serwisowały, które go pilotowały? Tu pytań jest więcej. Niektórzy powiedzą, że może ten przypadek nie ma wcale tak daleko idących konsekwencji z tego powodu, że no jednak obiekt, który był widziany,
Był nietypowy. Nie słyszeliśmy często o podobnych. Może to rzeczywiście był jakiś prototyp, który jednak no nie wyszedł. I one były w złym miejscu, w złym czasie, że się z nim zetknęły przypadkiem, kiedy on miał ewidentną usterkę jakąś, ale może tak naprawdę to był tylko jeden z niewielu przypadków, kiedy technologia ziemska wchodziła w grę. Jednak to UFO, które one widziały w Teksasie, no było dość hałaśliwe, było dość duże. No w przypadku obiektów innego typu takie oddziaływania nie wchodzą w grę. No wiesz, no po co komu samolot szpiegowski, który robi tyle hałasu, prawda? No taka prawda jest. Tyle hałasu i tyle światła emituje, że go wszyscy widzą. Także może to był tylko epizod, może to był wypadek przy pracy, niemniej jednak coś się wydarzyło. Coś, co jest w sumie wspominane do dzisiaj. Trudno jest znaleźć książkę, która opowiada o UFO i tych niebezpiecznych spotkaniach, a nie wspomina o tym, co się wydarzyło w grudniu 80 roku z udziałem tych dwóch pań. No właśnie, powiedz mi, jak to wszystko w ogóle przebiegało i co one tak naprawdę zobaczyły? No ta historia jest dość dłuższa. No. Te dwie panie w wieku ponad 50 lat, jedna była starsza, Vicky była starsza, był z nimi też jej wnuczek, kilkuletni Colby, i ta starsza pracowała u tej młodszej jako kelnerka. Pani Betty Cash prowadziła taki lokal, ona akurat zmieniała miejsce dla tego lokalu, ale one się znały, no i po prostu po świętach przed Sylwestrem pojechały sobie zagrać w bingo, Mhm. bo miały ochotę akurat. No ale wszystkie salony były zamknięte, no i wróciły do domu. W Ameryce, jak to w Ameryce, odległości są duże, tym bardziej w takim Teksasie. I one wracając do domu, przez taką lesistą, zalesioną gęsto okolicę w regionie Houston, chociaż nam się Teksas może kojarzyć żyć z czymś zupełnie innym, ale jednak tam taki rejon jest. One jadąc przez po prostu leśną drogę, znaczy nie to, że leśną ścieżkę, ale leśną drogę, szosę taką starą przez las, około godziny 21, 29 grudnia 80 roku zobaczyły światło. No i najpierw myślały, że to był samolot podchodzący do lądowania, bo one były tak naprawdę dość niedaleko Houston. Mhm. A to jest okolica no, lesista, ale jednak jakby nie było gęsto zaludniona. W pewnym momencie okazało się, że to nie jest samolot, tylko one wyjeżdżając za kolejny zakręt czy za kolejne wzniesienie, natknęły się na obiekt. Obiekt, który nie to, że przyziemił, ale on tak jakby zawisł nad tą drogą, mając ewidentne problemy. Mhm. Y, Widać było, że ten obiekt się podnosi, próbuje się podnieść. Z dołu strzelają takie płomienie w kolorze żółto-pomarańczowym, ale nie może się podnieść. Do góry, na dół, do góry, na dół. Słychać jest cały czas odgłosy i odgłosy przypominają zarówno, wiesz, takie wypuszczanie powietrza na przykład, uwalnianie ciśnienia oraz taki był dźwięk, który przypominał bip, tak jak czasami ciężarówka cofa. Takie coś było cały czas słychać. Obiekt sam w sobie miał kształt rąbu, diamenciku. On nie był w pełni widoczny. Widać było, że ma takie stalowe poszycie, no ale jasność emitowana przez ten płomień była tak ogromna, że one początkowo nic nie widziały. Pani Cash, która jechała, zatrzymała się. Początkowo myślała, że przejadą pod tym obiektem, natomiast one były w środku tego auta. One były kilkadziesiąt metrów dalej tylko i w pewnym momencie ta druga ją zatrzymała, mówi: nie idź tam, bo nas spalisz, bo się zjaramy. Zatrzymały się, no i to, co zrobiły potem, było dość głupie, bo one oczywiście o tym nie wiedziały, natomiast wyszły z tego samochodu, zaczęły ten obiekt obserwować, były kilkadziesiąt metrów dalej. On emitował no, wysoką temperaturę, na tyle wysoką, że one mówiły, że wysiadłszy z auta, czuły się jakby po prostu podeszły do ogniska. Nie było tych charakterystycznych objawów, które się pojawiły, na przykład, wiesz, no, co żeśmy słyszeli u strażaków z Czarnobyla, że metaliczny posmak w ustach i tak dalej. Tam było tylko ciepło, które było emitowane. One się i tak wpatrywały w to coś dość długo, wiesz, że ten obiekt się próbował podnosić, to opadał znowu. On nigdy nie dotknął ziemi, tylko on opadał.
To wyglądało to tak, jakby on się schował między tymi drzewami, specjalnie, e, i próbował się wznieść, albo czekał po prostu na eskortę, która przyleci i ta eskorta przyleciała w postaci śmigłowców. Co dalej? No, kilkanaście minut trwała ta obserwacja. Kilkanaście minut za długo. One były nierównomiernie wystawione na oddziaływania ze strony tego obiektu. Ekspozycja pani Cash była dłuższa. Ta druga kobieta próbowała uspokoić swojego wnuka. Co ciekawe, ona jako osoba bardzo mocno religijna, no już nie wiedziała, jak go zająć, Mhm. co mu powiedzieć, to mu mówiła: patrz się tutaj w ten obiekt, tam jak taki chłop wyjdzie z tego obiektu, no to będzie Jezus. No nie wyszedł. W pewnym momencie ten obiekt po tych kilkunastu minutach zdołał się wznieść i już poleciał, odleciał pod skosem. Cały czas było słychać jakiś szum, huk. Ktoś zapyta, no dlaczego one nie zwiały po prostu, tak? Dlaczego nie zawróciły? No ponoć droga była taka, że zawrócić nie szło. Może po prostu w przypływie paniki, nie wiem, dlaczego nie włączyły awaryjnych i nie zwiały między drzewa na przykład, nie? To przecież pierwsza rzecz, która przychodzi do głowy. Nawet jak komuś szkoda auta zostawić, no to się włącza awaryjne i się spierdziela. A one tego nie zrobiły. Druga sprawa, że one stały po prostu, no, eksponowały się, jakby nie było na to oddziaływanie, czując ciepło tak duże, że nawet nagrzała się karoseria samochodu. Nawet klamka od auta była nagrzana do tego stopnia, że jedna z nich musiała otwierać ją przez kurtkę, tak naprawdę, żeby wejść. Tam jest wiele innych wątków i historii w tym wszystkim. Natomiast po kilkunastu minutach one odjechały, wreszcie do domu odjechały, no i tutaj zaczął się problem, bo no zaczęło ich brać, jak to się mówi, pewna choroba. No właśnie. Teraz więc widzisz, kwestia jeszcze tego typu, bo mówisz pewna choroba. Jakiego w ogóle one uszczerbku na zdrowiu doznały? Zaczęło się od bólu głowy, no wiesz, ekspozycji na dużą temperaturę, no to początkowo myślały, że to tak jak przy ognisku posiedzisz i pójdziesz potem w zimne miejsce, gdzie boli cię głowa, a tutaj było trochę inaczej. U pani Cash objawy są bardzo silne, nie tylko głowa ją boli, ale też odczuwa no, silne zmęczenie, kładzie się spać, ale w nocy te objawy dają o sobie znać jeszcze bardziej w postaci różnego rodzaju rewolucji żołądkowych. To samo dzieje się z tym chłopcem. Pani Landrum jest opalona, ten chłopiec też jest opalony, to był grudzień, oni mieli w ogóle ubrania z długimi rękawami, a okazuje się, że byli opaleni. Natomiast no, u Landrumów jakoś to przechodzi, oni byli mniej wystawieni na oddziaływanie tego obiektu, natomiast pani Cash, no, przechodzi to bardzo ciężko. Dopiero po kilku dniach trafia do doktora, któremu nie mówi początkowo, co się stało. No i nie wiedzą, co jej jest. Zaczyna jej puchnąć twarz. W ogóle twarz jej tak spuchła, że miała tak jakby ją wielkości dwóch głów normalnego człowieka. Oczy były niewidoczne. Później zaczynają wypadać włosy. Pojawiają się inne problemy. I ona w sumie nigdy nie dochodzi do siebie już. Ona cały czas ma jakieś do swojej śmierci. O, no ma problemy. Ona zresztą potem zapada na nowotwór, ale nie wiadomo, czy to ma w 100% związek z tym, co się wydarzyło. No na pewno nie jest z nią tak, jak było. Ciekawe, no oczywiście pęcherze też, tak, pękające pęcherze, tak jakby one były mocno opalone, tak, mocno je słońce sparzyło, te pęcherze pękają, co ciekawe, te pęcherze nawracają. Jak ta skóra się zagoi, to potem po kilku tygodniach znowu są i znowu, i znowu. Włosy im wypadają. Ten chłopiec to przechodzi w miarę najlżej. Natomiast one dwie, szczególnie pani Betty Cash, no mają poważne problemy. No i pytanie, co się stało? Dlaczego tak było? Jeszcze był ciekawy wątek, bo one jadąc do domu widzą co najmniej 20 helikopterów, które eskortują jakby ten obiekt. To wskazuje, że być może mamy do czynienia z czymś eksperymentalnym, co tam przypadkiem sobie spadło.
Może nie spadło, tylko zawisło, bo miało pewne problemy, no ale z drugiej strony, wiesz, no co, skoro one są tak mocno wystawione na działanie tego obiektu, no to co z pilotami tych śmigłowców, co z załogą tej dziwnej maszyny? A może tylko, to oddziaływanie, od którego one się rozchorowywały, pojawiło się wyłącznie w momencie, kiedy ten obiekt miał te problemy, tak? Nie potrafił jego napęd, że tak powiem, się odpalić. No, to jest bardzo długa historia, szczegóły są u mnie na kanale. Tam, tam zbadać te kobiety, szczególnie panią Kesz, próbowało kilkunastu lekarzy w sumie. Wnioski nie były jednoznaczne, niemniej jednak zasugerowane, że one owszem zostały napromieniowane, być może było to promieniowanie jonizujące, możliwe też, że promieniowanie innego typu, natomiast dawka nie była letalna, nie była śmiertelna, mogło być gorzej na pewno, co nie znaczy, że ja bym chciał być w ich skórze. No właśnie. Ja jeszcze tylko powiem na zakończenie, bo nie wiem, czy słyszeliście o tym właśnie incydencie, ale tak jak Piotr tu zauważył, więcej na pewno u niego na kanale na ten temat jest opowiedziane. Ja zrobiłem coś takiego, że tutaj są pod naszym filmem dwie ikonki, bo jest jedna ikonka Piotra, jedna ikonka moja. Wystarczy tylko kliknąć i szybciutko można się tam przemieścić i tam pogrzebać, poszukać. Dużo ciekawych rzeczy się, moi drodzy, tam dzieje, dużo jest ciekawych rzeczy i z tego zakresu właśnie ufologicznego i zjawisk nadprzyrodzonych, także są spotkania z dosyć ciekawymi osobami, więc zachęcam, żeby tam również podejść, zajrzeć. No a tak przede wszystkim zachęcam, żebyście lajkowali, subskrybowali, komentowali, udostępniali nasze filmy, gdzie tylkokolwiek będziecie mieli okazję, na jakichkolwiek forach, bo im nas więcej, tym lepiej. I kanał Piotra, i mój kanał, wszystkim wspierającym nasze kanały i nie wspierającym, ale sympatykom naszych kanałów. Bardzo serdecznie dziękujemy i ciekawi jesteśmy Waszych komentarzy. Tak więc pozdrawiamy i do następnego razu. Trzymajcie się. Trzymajcie się, cześć.